Witam wszystkich na moim kanale. Chciałbym przedstawić nową amerykańską przerzutkę mechaniczną Madrone Jab. Na początek krótki disclaimer. Przerzutkę kupiłem za własne pieniądze, bez niczyjej namowy. Nie jestem w żaden sposób powiązany z firmą Madrone, a test przeprowadzam we własnym imieniu, głównie dla fanu. Test będzie subiektywny. To wyłącznie moja opinia. Wpływ na nią ma na pewno fakt, że ta przerzutka po prostu bardzo mi się podoba. Gdy tylko ją zobaczyłem, wiedziałem, że muszę ją mieć. Jak mawiał towarzysz Lenin, money doesn't matter. Mimo wszystko starałem się oceniać ją możliwie obiektywnie. Omówię najważniejsze szczegóły techniczne przerzutki, jej działanie, a na końcu dokonam porównania z bezpośrednimi konkurentami Shimano XTR oraz SRAM XX1. Komentarz jest po polsku, natomiast napisy i tabelki po angielsku, ponieważ zakładam, że materiał będą oglądać również widzowie z innych krajów. Na wstępie chciałbym również przeprosić za jakość filmu i pewną jego surowość. Moja kamerka nie jest najlepsza, a filmowanie odbywało się późną jesienią i zimą, przy przeważnie niekorzystnym świetle. Dodatkowo jest to mój pierwszy film zmontowany i opublikowany na YouTubie. Mimo wszystko mam nadzieję, że materiał spodoba się Wam od strony merytorycznej. Chętnie odniosę się do wszelkich konstruktywnych uwag i komentarzy. Odpowiadam w języku polskim, niemieckim i angielskim. W pozostałych będzie nieco trudniej. Pomijając firmy z Dalekiego Wschodu, już od połowy lat 90. na rynku zaczęły pojawiać się różne przerzutki MTB, oferowane przez małych producentów. Jeszcze wcześniej kompletne grupy osprzętowe do MTB oferowała niemiecka firma Sachs. Jej dział rowerowy został później przejęty przez firmę SRAM. W ten sposób Amerykanie weszli na rynek komponentów rowerowych na pełną skalę, ponieważ wcześniej produkowali wyłącznie manetki GripShift. Przy okazji krótka dygresja historyczna. Czy wiecie, że Shimano wyhodowało sobie konkurenta w postaci firmy SRAM na własne życzenie? W pierwszej połowie lat 90., gdy Shimano właśnie ostatecznie pokonało Campagnolo w segmencie szosowym, a w segmencie MTB Włosi, nigdy nie zaistnieli na poważnie i tam nie było żadnej walki. Gdy tajwański Santur powoli dogorywał, a niemiecki Sachs oraz szwajcarskie Etco nieuchronnie odchodziły w niebyt, Japończycy stali się niekwestionowanym monopolistą na rynku światowym. I wówczas, jak to często bywa w takich przypadkach, woda sodowa chyba uderzyła im do głowy. Shimano stało się wyjątkowo mało elastyczne w podejściu do potrzeb klientów. Oferowało wyłącznie klamkomanetki, czyli połączone zestawy dźwigni hamulcowych i manetek do przerzutek. Z technicznego punktu widzenia było to rozwiązanie sensowne, tyle że Shimano miało również inny cel. Uznali, że skoro z braku alternatywy klienci i tak będą musieli używać ich przerzutek i manetek, to można ich dodatkowo zmusić do korzystania z własnych dźwigni hamulcowych, łącząc wszystko w jeden nierozłączny zestaw. Strategia ta okazała się jednak klasycznym strzałem we własną stopę. Manetki Shimano w owym czasie rzeczywiście były najlepsze na rynku. Jednak część użytkowników zamiast hamulców mechanicznych Shimano na linkę zaczęła preferować hydrauliczne hamulce szczękowe niemieckiej firmy Magura, które właśnie wtedy zyskiwały dużą popularność. Klienci wybierali więc hamulce Magury i nawet jeśli chcieli założyć do nich manetki Shimano, nie mieli takiej możliwości, ponieważ nie były one oferowane osobno. I w tę lukę rynkową idealnie wstrzelił się SRAM ze swoimi gripshiftami, a klienci chcąc nie chcąc musieli je stosować. Jedną z bardziej znanych przerzutek z wczesnego okresu MTB były przerzutki amerykańskiej marki Paul. Bardzo ładne, bardzo ekskluzywne i bardzo drogie. Działały całkiem dobrze, ale tylko w czystych warunkach. Po zabrudzeniu szybko się zatykały i wymagały rozbierania oraz czyszczenia. Z obecnie dostępnych na rynku warto wymienić amerykańską przerzutkę Vivo. Jest to konstrukcja technicznie zaawansowana i podobno bardzo dobrze działająca. Jest też włoska Ingrid o charakterystycznej kanciastej stylistyce i w dużym wyborze kolorów. Na temat jej działania słyszałem bardzo różne, często sprzeczne opinie. Przerzutki Ingrid są bardzo drogie. Natomiast na przykład na AliExpress można kupić ich wierne kopie za nieco ponad 300 zł. I tutaj również opinie na temat działania mocno się rozjeżdżają. Zupełną nowością, podobnie jak w przypadku Madrone Jab, jest brytyjska przerzutka Ratio. Większość jej części drukowana jest w technologii 3D. Jak na taki sposób produkcji jest ona zaskakująco droga. Na koniec warto wspomnieć o hiszpańskiej firmie Rotor, która kilka lat temu wypuściła dobrze działającą przerzutkę hydrauliczną. Jednak gdy ostatnio odwiedziłem ich stronę internetową, nie była już oferowana. Zamiast niej pojawiło się kilka modeli przerzutek elektronicznych. Widocznie klienci nie byli jednak przekonani do hydrauliki.
Podobno też polsko-ukraińska marka Garbaruk pracuje nad przerzutką elektroniczną. Nazwa madron pochodzi od angielskiej nazwy drzewa Arbutus menziesii, często występującego w okolicach siedziby firmy oraz przy lokalnych szlakach rowerowych. Nazwa ma odzwierciedlać filozofię zrównoważonego rozwoju firmy Madrone. Muszę przyznać, że jest to dość odważna decyzja. Wybrać na patrona niszowego produktu technicznego jeszcze bardziej nieznaną roślinę. Z drugiej strony nazwa Madron Jab wpada w ucho i jest łatwa do zapamiętania. Firma Madron to w zasadzie startup. Została założona kilka lat temu i początkowo zajmowała się produkcją części zamiennych do uszkodzonych przerzutek SRAM. Naturalnym krokiem rozwoju było stworzenie własnej przerzutki. Części obrabiane CNC są produkowane, jak żeby inaczej, w Chinach, natomiast druk elementów z tworzyw sztucznych oraz końcowy montaż odbywają się w siedzibie firmy w stanie Oregon w USA. Sprzedaż przerzutki Madron Jab rozpoczęła się latem 2025 roku. Do wyboru jest wersja gravelowa i do MTB. Ja kupiłem moją późną jesienią tego samego roku. Być może byłem pierwszym klientem z Polski. Produkty Madrone są wysyłane na cały świat i nawet jeśli ktoś niekoniecznie chce kupić Jaba, ale ma na przykład uszkodzoną przerzutkę XX1 i intensywnie zastanawiał się, czy wyrzucić ją już, czy może na razie wstawić do gabloty, to ma teraz jeszcze trzecią opcję, może śmiało uderzać do Madrone po części zamienne dla niej. Moja wersja przerzutki w kolorze szarym i z usztywniaczem kosztowała 1519 zł z wliczonym podatkiem VAT plus 159 zł kosztów wysyłki. Pozostałe dostępne kolory, niebieski, srebrny i fioletowy, są o ponad 100 zł droższe. Ceny na stronie Madrone podawane są w złotówkach i zmieniają się wraz z kursem walut. Panel zamówień jest przejrzysty, a sam proces zakupu przebiegł bardzo sprawnie. W moim przypadku wysyłka nastąpiła prawdopodobnie już następnego dnia po złożeniu zamówienia. Czas dostawy był krótki i po około 1,5 tygodnia trzymałem przerzutkę w rękach i mogłem ją zamontować na swoim rowerze w miejsce poprzedniej, elektronicznej XX1A XS. W pewnym sensie był to więc downgrading. Również kontakt z biurem obsługi klienta oceniam bardzo dobrze. Krótko mówiąc, pełen profesjonalizm. Przerzutkę otrzymałem w schludnym, kartonowym pudełku. Wrócę jeszcze na chwilę do tematyki botanicznej. Jeśli ktoś nie wie, do czego służy taki ładny nóż, to informuję, że jest to sierpak i używa się go na przykład do wycinania zgniłych ran w korze drzew. W środku była dobrze zabezpieczona ekologicznym wypełniaczem. Zamówiłem ją z CAM, czyli płytką sterującą ilością wybieranej linki, odpowiednią dla manetek i kaset SRAM. Na wszelki wypadek dokupiłem również CAM, przeznaczony pod standard Shimano i to właśnie tę część trzymam teraz w rękach. Więcej o CAM za chwilę. Przerzutka prezentuje się świetnie. Ten szary kolor jest po prostu idealny. Z nieznanych mi powodów Jab w tym kolorze jest najtańszy. Dla mnie to akurat dobrze, bo mam lekkiego fioła na punkcie szarości. Jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Przypominam, made in China. To, co teraz obracam, to usztywniacz. Można go zamówić jako opcję dodatkową do Jaba, ale da się go zamontować wyłącznie na ramie posiadającej hak UDH. Dla ram ze zwykłym hakiem należy zamawiać Jaba bez usztywniacza. Kółko prowadnicy linki obraca się lekko. Madrone Jab posiada szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych. Tak wygląda usztywniacz przerzutki zamontowany na ramię. Jest to rozwiązanie zbliżone do tego, które znamy z przerzutek SRAM Transmission, gdzie przerzutka mocowana jest do ramy z obu stron. W Jabie zapewnia to podobną sztywność całej konstrukcji jak w systemie Transmission. Nie ma tu jednak potrzeby stosowania specjalnych kaset ani łańcuchów. Dodam, że oferowana jest również wersja Jab tylko pod system Transmission, czyli dla jego specyficznych kaset i łańcuchów.
Następnym ciekawym rozwiązaniem technicznym jest zastosowanie dwóch sprężyn. Cytując Madronę, powodem zastosowania dwóch sprężyn jest po prostu wydłużenie ich żywotności. Możemy użyć sprężyn o znacznie mniejszym rozmiarze, co razem przekłada się na znacznie mocniejszą i trwalszą konstrukcję. Bardzo ważnym elementem wpływającym na stabilność pracy przerzutki JAP jest sprzęgło. W każdej pozycji na początku posiada ono pewien swobodny ruch i dopiero potem zaskakuje. Słychać to wyraźnie. Takie rozwiązanie ma czynić zmianę biegów lżejszą, a jednocześnie zapobiegać rozhuśtaniu się wózka przerzutki na nierównościach. Rolka prowadząca linkę występuje w wielu przerzutkach, ale tutaj można ją ustawić w dwóch pozycjach, w zależności od tego, czy pancerz linki prowadzony jest dolnymi widełkami ramy, czy górnymi. Ten fragment filmu nagrałem na samym końcu i rolka jest teraz ustawiona pod dolne widełki. Natomiast w ujęciach z jazdy w terenie, nagrywanych wcześniej, rolka ma ustawienie pod górne widełki. Przypuszczam, że SRAM posiada patent na blokowanie wózka przerzutki za pomocą przycisku. Dlatego Shimano zastosowało dźwignię zmniejszającą napięcie sprężyny wózka. Nie usuwa ona jednak napięcia całkowicie. W Jabie sprytnie ominięto patent i wózek blokuje się poprzez przełożenie klucza sześciokątnego, a najlepiej Torx T25 przez dwa otwory. O CAM już wcześniej wspominałem. Jest to element drukowany w technologii 3D, który definiuje ilość wybieranej linki. Nie jest to rozwiązanie autorskie Madrone, ponieważ występuje również np. w przerzutkach Ingrid. Za pomocą CAM można przystosować Jab do dowolnej kasety i dowolnej manetki. Nie istnieje co prawda wersja dla systemu Campagnolo, ponieważ jest to dziś marka niszowa i nie sądzę, aby było to opłacalne. Od strony technicznej nie stanowiłoby to jednak żadnego problemu. Ostatnim elementem, technicznie banalnym, ale bardzo przydatnym użytkowo i osobiście jednym z moich ulubionych, jest sposób mocowania końcówki linki na przerzutce. Znajdują się tu dwa rowki, w które można według własnych preferencji ułożyć linkę tak, aby podczas jazdy nie zaczepiała o gałęzie czy trawę. Ponieważ należę do frakcji Weight Winnies, ale w rozsądnych granicach, postanowiłem nieco odchudzić moją przerzutkę. W tym celu wymieniłem większość śrub i nakrętek ze stalowych na tytanowe. Ten proces wymiany pokazuję w kolejnych kilku minutach filmu. Na początku zważę wersję fabryczną, aby porównać ją z efektem końcowym i określić realną oszczędność wagową. Do wymiany śrub potrzebne będą ręczniki papierowe, alkohol izopropylowy do odtłuszczania, wodoodporny smar klasy morskiej do łożysk, czyli specjalny smar odporny na wypłukiwanie nawet przez wodę morską, klej do gwintów średni oraz klej do gwintów mocny, np. Loctite, klucz dynamometryczny, śrubokręt dynamometryczny o niskim zakresie nastawu od 0,4 do 3 Nm, końcówki bitowe sześciokątne 2, 2,5 oraz 3 mm, a także Torx T25, końcówka bitowa nasadowa 5,5 mm, pędzel lub zapałka do rozprowadzania smaru oraz klucz płaski 7 mm. Na filmie widać jeszcze butelkę z olejem lnianym, ale u mnie ten olej się nie sprawdził, dlatego usunąłem go z listy. Jeśli komuś wygodnie się pracuje w rękawiczkach lateksowych, to może je założyć do wymiany. Będę wymieniać następujące śruby. Numer 1 śruby kółek, numer 2 ograniczniki zasięgu pantografu, numer 3 ogranicznik odchyłu przerzutki, numer 4 śruba mocująca linkę, numer 5 śruba mocująca rolkę prowadzenia linki, numer 6 nakrętka kontrująca ogranicznika odchyłu, numer 7 śruby skręcające wózek, numer 8 śruba pokrywy sprzęgła, numer 9 ogranicznik odchyłu wózka, numer 10 śruby mocujące CAM, numer 11 śruba mocująca wózek, numer 12 śruby pantografu, numer 13 śruba skręcająca sprzęgło, niewidoczna na filmie, ponieważ znajduje się pod pokrywą. Ostatnią pozycję, czyli numer 14, śrubę mocującą przerzutkę do haka, podaję wyłącznie w celach poglądowych. Pokazuję jedynie moment dokręcenia i oczywiście nie będę jej wymieniał. Przepraszam za drobny bałagan, ponieważ śruby będę wymieniać w innej kolejności niż są ułożone w tabeli.
Wszystkie nowe śruby wykonane są z tytanu klasy 5 i kupiłem je na AliExpress. Otrzymałem śruby o właściwych rozmiarach z wyjątkiem śrub do kółek, czyli numer 1. W tym przypadku sprzedawca się pomylił, ale bez problemu dosłał później odpowiednie. Zamontowałem je już po czasie, dlatego na filmie nie widać ich wymiany. Wpłynęło to oczywiście na początkowo nieco wyższą wagę całej przerzutki. Przed montażem wszystkie śruby należy dokładnie odtłuścić alkoholem izopropylowym i wytrzeć, tak aby klej do gwintów mógł dobrze związać. Gdy wszystko jest już przygotowane, można przystąpić do wymiany. Jeśli przerzutka nie jest zamontowana na rowerze, zablokowanie wózka, mając do dyspozycji tylko 2 ręce, jest dość kłopotliwe, ale jakoś udało mi się z tym poradzić. Najlepiej zacząć od zdemontowania kam. Daje to lepszy ogląd na całą przerzutkę. Odkładamy płytkę na razie na bok i zamontujemy ją z powrotem na koniec. W międzyczasie będzie trochę teorii. Dlaczego zdecydowałem się na tytan klasy 5 i jakie inne rodzaje tytanu są najczęściej spotykane? W praktyce mówimy głównie o tytanie klasy 2 oraz klasy 5. Tytan klasy 2 to tytan technicznie czysty. Składa się w około 99% z tytanu, z niewielkimi domieszkami pierwiastków takich jak żelazo czy węgiel. Jego podstawowe cechy to bardzo dobra odporność na korozję, wysoka plastyczność, łatwość obróbki oraz wyraźnie niższa wytrzymałość w porównaniu ze stopami tytanu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowa jest odporność na korozję, np. w przemyśle chemicznym i medycynie, a także w elementach niewymagających ekstremalnej wytrzymałości, takich jak rurki czy niektóre części ram rowerowych. Tytan klasy 5 to już stop, składający się w przybliżeniu z 90% tytanu, 6% aluminium i 4% wanadu. Jego główne właściwości to bardzo wysoka wytrzymałość i twardość, przy zachowaniu dobrej odporności na korozję. Jest jednak wyraźnie trudniejszy w obróbce i spawaniu. Stosuje się go w lotnictwie, przemyśle zbrojeniowym, w wysoko wytrzymałych komponentach rowerowych, takich jak mostki, korby czy śruby, a także w implantach medycznych. Nie będę Was zanudzać liczbami, ale warto wiedzieć, że tytan klasy 5 ma około 2,5 raza większą wytrzymałość na rozciąganie niż tytan klasy 2. Podsumowując, tytan klasy 2 jest łatwy w obróbce, ale mniej wytrzymały, natomiast tytan klasy 5 jest znacznie mocniejszy, choć trudniejszy w obróbce. Dlatego właśnie do śrub zdecydowanie lepszym wyborem jest tytan klasy 5, czyli TI6AL4V. Po pierwsze, oferuje on znacznie wyższą wytrzymałość, a śruby muszą przenosić duże siły rozciągające i ścinające. Po drugie, jest mniej podatny na odkształcenia. Tytan klasy 2 jest stosunkowo miękki i łatwiej się wygina lub deformuje przy mocnym dokręcaniu, podczas gdy klasa 5 jest znacznie sztywniejsza i lepiej trzyma zadany moment. Po trzecie, tytan klasy 5 charakteryzuje się dużo lepszą trwałością zmęczeniową. Śruby pracują cyklicznie, podlegają mikrowibracjom oraz ciągłemu napinaniu i odpuszczaniu, a pod tym względem klasa 5 wypada nawet lepiej niż stal nierdzewna A2 czy A4. Na koniec dodam jeszcze, że wspominana wcześniej przerzutka Vivo już w standardzie oferowana jest ze śrubami tytanowymi. Kolejna jest śruba pokrywy sprzęgła. Tutaj się pospieszyłem i zapomniałem o znajdującej się pod pokrywą śrubie mocującej sprzęgło, numer 13. Wymieniłem ją później, już poza wizją. Tu może wspomnę, jakich śrub nie wymieniłem. Śruby odpowiedzialne za mechanizm sprzęgłowy. Wolałem nie ruszać dobrze nastawionego sprzęgła, a oszczędność wagowa dla tak małych śrub i tak byłaby minimalna.
Następnie śruba mocująca rolkę prowadzenia linki. Tutaj dobrze widać, jak łatwo wkręcić śrubę krzywo i uszkodzić gwint. Kolejna jest śruba mocująca wózek. I tutaj muszę się przyznać, że popełniłem błąd. Chciałem pójść na skróty i wymienić ją bez całkowitego poluzowania sprężyny. W efekcie sprężyna napinająca wózek wyskoczyła z zaczepu, co za chwilę będzie słychać i widać. Prawidłowa kolejność powinna wyglądać następująco. Najpierw należy wykręcić śrubę ogranicznika odchyłu wózka, następnie wyjąć blokadę wózka i obrócić wózek aż do całkowitego poluzowania sprężyny. Dopiero wtedy można wymienić śrubę mocującą wózek. Na końcu obracamy wózek z powrotem do osiągnięcia odpowiedniego poziomu napięcia sprężyny, wkładamy blokadę i montujemy ogranicznik odchyłu. W moim przypadku sprężyna wyskoczyła i musiałem już poza wizją zdemontować cały wózek, osadzić sprężynę prawidłowo w zaczepie i ponownie napiąć wózek. Kolejnym etapem są ograniczniki zasięgu pantografu. Zgodnie z instrukcją na stronie Madrone, do zabezpieczenia tych śrub można użyć oleju lnianego. Po wyschnięciu tworzy on gęstą, elastyczną warstwę o właściwościach zbliżonych do Loctite'a. Używałem oleju lnianego z powodzeniem do zabezpieczania gwintów szprych podczas zaplatania i centrowania kół, jednak w tym przypadku nie zdał egzaminu. Pod koniec pierwszej przejażdżki obie te śruby się poluzowały. Na szczęście wkręciły się, a nie wykręciły, ograniczając zasięg przerzutki i uniemożliwiając korzystanie z najmniejszego i największego biegu. Po powrocie z jazdy musiałem je wykręcić, dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć Loctite'em o średniej sile. Po ponownej regulacji wszystko działało już poprawnie. Być może powinienem był poczekać, aż olej lniany całkowicie wyschnie, zanim wkręciłem śruby. Madrone na swojej stronie zaleca też specjalny klej Vibratite VC3, który w przeciwieństwie do standardowych klejów do gwintów wysycha do gumowej konsystencji i pozwala na kilkukrotną regulację śrub bez niebezpieczeństwa ich poluzowania. W Polsce nie można go dostać, ale sprawdziłem i może nie idealnym, lecz w miarę dobrym, a przy tym dużo tańszym, zamiennikiem może być zwykły klej do dentek, który po wyschnięciu nabiera podobnych właściwości co Vibratite. W przerzutce Madrone Dziab śruba odpowiedzialna za ustawienie względem największej zębatki znajduje się po stronie zewnętrznej, a śruba regulująca względem najmniejszej zębatki po stronie wewnętrznej. W przerzutce niezmontowanej na ramię dostęp do tej wewnętrznej śruby jest jeszcze w miarę dobry, natomiast po zamontowaniu staje się niewygodny. Śrubę słabo widać i potrzebny jest długi śrubokręt z końcówką sześciokątną 2 mm, żeby w ogóle sięgnąć główki śruby. Mój śrubokręt ledwo wystarczał. Kolejnym etapem są śruby pantografu. Pomijając wpadkę ze sprężyną wózka, była to najtrudniejsza część całej operacji. Nie byłem pewien, czy nie wyskoczą na przykład sprężyny napinające pantograf. Na szczęście nic się tutaj nie rozjechało. Bardzo ważnym elementem zapewniającym prawidłowe działanie przerzutki JAB są nakrętki pivotów pantografu. Nie są to zwykłe nakrętki, ani nawet typowe nakrętki samokontrujące z wkładką nylonową, które, według Madrone, z całą pewnością będą się luzować. W tym przypadku muszą to być metalowe nakrętki samozabezpieczające. Jak dotąd nie udało mi się znaleźć takich nakrętek w rozmiarze M3 wykonanych z tytanu, dlatego zdecydowałem się ponownie użyć oryginalnych, stalowych. Pojawia się więc pytanie, czy połączenia śrubowe w konfiguracji tytan-stal są trwałe? Odpowiedź brzmi tak. Po odpowiednim odtłuszczeniu trzymają się bardzo dobrze, ponieważ zwiększa się tarcie na styku gwintów. I tutaj znowu muszę na chwilę wrócić do teorii. Połączenie tytanu ze stalą nierdzewną utrzymuje napięcie lepiej niż połączenie stal-stal, ponieważ oba materiały mają różne współczynniki sprężystości. W praktyce oznacza to, że podczas dokręcania tytan minimalnie sprężynuje, tworząc stałe naprężenie ściskające, które stabilizuje połączenie i utrudnia jego samoczynne luzowanie. W tym konkretnym zastosowaniu jest to więc bardzo dobra para materiałowa, lepsza niż tytan-tytan, a nawet lepsza niż stal-stal. Pewne zastrzeżenia mogą dotyczyć dwóch zjawisk: zacierania oraz korozji galwanicznej. I nie jest to mit. Tytan i stal nierdzewna mają skłonność do mikrozgrzewania powierzchni, co może prowadzić do blokowania się gwintu.
tytan klasy 5, czyli Ti6Al4V oraz stal nierdzewna A2 lub A4 to materiały, które przy tarciu gwintów potrafią się zacierać, szczególnie przy wysokim obciążeniu osiowym i wielokrotnym skręcaniu. W przypadku przerzutki żaden z tych krytycznych scenariuszy jednak nie występuje. Jeśli natomiast chodzi o korozję galwaniczną, tytan ma bardzo szlachetny potencjał elektrochemiczny, a stal nierdzewna A2 lub A4 znajduje się niżej. Jednak różnica ta nie jest na tyle duża, aby prowadziła do szybkich reakcji. Czy zatem w rowerze realnie grozi korozja galwaniczna? W praktyce nie. Potencjalne ryzyko może pojawić się jedynie w środowisku wodno-słonym, np. podczas mokrych, zimowych jazd w okolicach morza lub po drogach intensywnie posypywanych solą. Śruby należy zabezpieczyć smarem klasy morskiej. Ten czerwony pierścień, który było widać na wystającym gwincie, to pozostałości kleju do gwintów z oryginalnego montażu. Po założeniu wszystkich 4 śrub należy wyczyścić końcówki gwintów ze smaru, następnie dokładnie je odtłuścić alkoholem izopropylowym i jeszcze raz wytrzeć ręcznikiem papierowym. Przed montażem należy sprawdzić, czy metalowe wkładki wewnątrz nakrętek nie są odkształcone. Wszystkie gwinty zabezpieczamy teraz klejem o wysokiej sile mocowania i po kolei nakręcamy nakrętki. Trzeba przy tym uważać, aby klej nanosić tylko na wystające gwinty śrub i nie pobrudzić nim podkładek, gdyż mogłoby to spowodować zablokowanie osi obrotu pantografu. Ostatnim etapem jest ich dokręcenie z siłą dokładnie 0,9 Nm. Do tego potrzebny jest precyzyjny śrubokręt dynamometryczny. Zakres typowych kluczy dynamometrycznych zaczyna się z reguły od wyższych momentów dokręcenia i w związku z tym do tego konkretnego zastosowania się nie nadają. Słychać było charakterystyczne kliknięcie, co oznacza, że moment dokręcenia został osiągnięty. Tak samo postępujemy z pozostałymi nakrętkami. Tu znowu uwaga, być może niektórzy z Was zauważyli, że na pokrętle śrubokręta nastawiłem za małą wartość. Zorientowałem się za chwilę i już poza wizją dokręciłem prawidłowo. Na koniec pozostaje już tylko ponownie dokręcić kam, tym razem używając kleju o średniej sile. Przerzutka jest gotowa do montażu. Już poza wizją dokręciłem także pozostałe śruby zgodnie z zalecanymi momentami. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedno, ponowne ważenie przerzutki. Przed modyfikacją waga wynosiła 327 gramów. Po wymianie śrub jest to 317 gramów, czyli udało się zaoszczędzić 10 gramów. Jeśli uwzględnić jeszcze 2 śruby kółek, które na razie nie zostały wymienione, całkowita oszczędność wagowa może wynieść około 12 gramów, a ostateczna waga przerzutki spadnie do mniej więcej 315 gramów. Biorąc pod uwagę, że było to zaledwie kilka śrub, jestem z tego całkiem zadowolony. W tym miejscu powinienem właściwie pokazać sam proces montażu przerzutki, jednak nie miałem nikogo do pomocy przy filmowaniu. Nagrywanie ze statywu również niewiele by tu pomogło, ponieważ i tak nie dałoby się uchwycić istotnych detali, dlatego ostatecznie zrezygnowałem z tego ujęcia. Chciałbym natomiast powiedzieć jeszcze kilka słów o prowadzeniu pancerza. Moja rama oczywiście posiada wewnętrzne prowadzenie przewodów, jednak montowałem Jaba dosłownie dzień przed wyjazdem w góry na test i zwyczajnie nie miałem już czasu, aby przeciągać pancerz przez ramę. Tymczasowo poprowadziłem go więc na zewnątrz i przymocowałem do ramy taśmą izolacyjną. Być może zauważyliście to na niektórych wcześniejszych zdjęciach. Po powrocie z testu pancerz został już poprowadzony w ramie zgodnie ze sztuką.
Sam montaż przebiega już w sposób standardowy. Jeśli wybraliście dżaba z usztywniaczem, to przed założeniem przerzutki należy jednak odkręcić hak UDH i usunąć spod niego podkładkę po zewnętrznej stronie ramy. W jej miejsce wchodzi usztywniacz przerzutki. Dokładna instrukcja montażu jest pokazana na stronie Madrone. Przypominam na wszelki wypadek, że śruba haka UDH posiada lewy gwint. Muszę przyznać, że regulacja Madrone Jab zajęła mi sporo czasu. Być może taki jest urok tej przerzutki, a być może to ja sam wyszedłem już z wprawy. W każdym razie wymaga ona regulacji z niemal 100% dokładnością, ponieważ tolerancja błędów jest tu bardzo mała. Niewykluczone też, że cały czas mentalnie tkwię jeszcze w systemie 8-biegowym, z którego przeszedłem dopiero rok temu. Przy 8 biegach na kasecie odstępy między zębatkami są wyraźnie większe niż w systemie 12-biegowym, a sama przerzutka nie musi być ustawiona aż tak precyzyjnie. Na tym ujęciu szczególnie dobrze widać, że moja kamerka nie chce ustawiać ostrości na bliską odległość. Widoczny w prawym górnym rogu kawałek drewna to mój prowizoryczny zaczep pod kamerkę. Dzięki temu nie muszę zaciskać uchwytu wysięgnika bezpośrednio na karbonowej ramie. Rozruch i pierwsza zmiana biegów. Na przemian zmiany przełożeń oraz dokręcanie i popuszczanie linki. Konieczność kontrowania ogranicznika odchyłu przerzutki jest dość denerwująca. O słabym dostępie do tylnej śruby ogranicznika zasięgu pantografu już wspominałem. Na tym ostatnim ujęciu widać, że mój łańcuch jest trochę za krótki do tej kasety. Jest to kaseta SRAMA 10-52 zamontowana na górskich kołach. Na co dzień używam jednak innego kompletu kół z kasetą 10x46 plus przednia zębatka o rozmiarze 44 i na równiny Mazowsza jest to kombinacja zupełnie wystarczająca. Do tego zestawu mój łańcuch ma prawidłową długość. Wygląda na to, że przerzutka jest już prawidłowo wyregulowana. Zapraszam do obejrzenia drugiej części testu na moim kanale. Tam przejdę do właściwego testu w terenie oraz końcowej oceny. Film powinien pojawić się już wkrótce, jak tylko warunki pogodowe pozwolą na nagranie brakującego materiału filmowego.